Witam, dzisiaj zaprezentuję Państwu taką oto samorodłupującą siekierę. Teoria jest taka, że kiedy siekiera wbija się w kawałek drewna, to te kliny, które są bardzo luźne, te dwa zęby ruchome, one zaczepiają się o drewno i pomagają rozpychać je na boki. W tradycyjnym siekieromocie cała siła przechodzi w tarcie pomiędzy tutaj lica, a w tym przypadku całą energię przejmują te zęby, które się rozchylają. Dzięki temu siekieromot nie powinien się klinować w drewnie i jednocześnie dużo lepiej łupać. Przed samym osadzeniem poprawię tutaj szlify w tej siekierze, ponieważ jest ogólnie tępa i w jednym miejscu ma dość głębokie wgniecenie. Kliny muszę odchylić, żeby nie przeszkadzały tutaj. Zdążyliśmy wyszlifować większość tej krawędzi tnącej na tyle, żeby siekiera była ostra, a poza tym jednym wgłębieniem tutaj, ale to myślę, że mocno nie będzie zmieniać użytkowości tej siekiery z racji, że jest to siekiera rozłupująca. Także po prostu osadzimy ją na razie tak jak jest, a potem spróbujemy ją jeszcze ewentualnie podostrzyć. Osadzanie zaczynamy tradycyjnie od tego, żeby odrysować na trzonku dolną część ucha. Przykładamy żelazniec tak, żeby był symetrycznie. W tym przypadku materiał z trzonka trzeba zdjąć tylko w dwóch miejscach, także tylko te dwa miejsca odrysowuję sobie. Jeśli jak widać linie nie są idealnie symetryczne, tu jest na przykład zejście około milimetra, to i tak to poprawimy podczas strugania. Teraz musimy sobie jeszcze zaznaczyć, jak głęboko siekiera będzie osadzona. Czyli przykładamy sobie żeleziec tak, żeby powiedzmy trzonek wystawał z niego te kilka milimetrów chociaż, żeby zostawić taki naddatek. I ołówkiem sobie tutaj odrysowujemy taką linię mniej więcej, nie?
żeby wiedzieć, jak daleko zacząć strugać. Ok, ja to z grubsza ostrugam nożem, a potem to wyrównamy jakąś szlifierką albo tarnikiem ręcznie. Niestety ośnika tutaj nie mam, on by był najlepszy do tej czynności. Z grubsza zastrugaliśmy, teraz znowu przykładamy siekierę i patrzymy, ile nam zostało do zebrania. Jak widać, już niewiele brakuje, siekiera delikatnie ledwo co tutaj łapie nam ten trzonek. O, nawet delikatnie udało się nabić. Teraz po zdjęciu żelazca będę widział, w którym miejscu najbardziej ociera trzonek i tam będziemy jeszcze piłować. Teraz też trochę precyzyjnie zebrać tutaj nadmiar drewna, także użyję tarnika zamiast noża. Ok, znowu dopasujemy siekierę. Przed samym dopasowaniem, co będzie wymagało lekkiego pobijania, warto jeszcze zrobić taką faskę na końcu trzonka, jeśli ona go nie ma. Jak widać, ten trzonek takiej faski nie ma, a bez niej może się bardzo łatwo rozłupać przy pobijaniu. Także nożem albo pilnikiem ścinamy to, po prostu strugamy. Ok, znowu sprawdzamy spasowanie. Nakładamy delikatnie żelaziec na trzonek i delikatnie wbijamy. Jak widać, siekiera jest pochylona, ma tendencję do skręcania klinem do przodu, dlatego że trzonek jest jeszcze na samym środku trochę za gruby i kształt ucha jakby wypycha ją do przodu. Jednocześnie z tego powodu wyrabia nam się sama końcówka trzonka, tutaj same rogi tylnej części, zamiast tutaj właśnie na środku, także musimy spiłować jeszcze samą centralną część. Także znowu piłujemy teraz sam tutaj środek. Pobiję ją lekko w kierunku trzonka przy użyciu kawałka drewna i młotka. Środek jest już wystarczająco spiłowany, natomiast widzę, że ucho tutaj
jest minimalne, za ciasne dla tej tylnej części trzonka, także trzeba go jeszcze trochę spiłować. Podkładamy sobie kawałek drewna, żeby nie zniszczyć trzonka żadnymi kamieniami, piachem i tak dalej, żeby to nam się nie wbijało. No teraz spróbuję tą siekierę wybić trochę głębiej i zobaczymy, co się stanie. Siekiera ma nadal tendencję do skracania. Z wyczuciem teraz pobijam młotkiem, tak żeby tego trzonka nie rozłupać. Jak widać, z tej strony ucho skrawa już trzonek mocno, z tej tutaj trochę lżej. Siekiera, jak widać, wchodzi naprawdę idealnie równo, idealnie centralnie. Natomiast trzeba je spiłować jeszcze trochę więcej tutaj na obrzeżach. Siekiera zeszła już dużo niżej na trzonku. Jak widać, nadal z jednej strony skrawa jeszcze trochę mocniej niż z drugiej. Także znowu tarnikiem poprawiamy i nabijamy kolejny raz. Bierzemy coś, co pasuje do ucha, co go jednocześnie nie rozpieprzy. Ja tutaj używam końcówki takiego, nazwijmy to, przebijaka i po prostu wybijam trzonek. Jak czujemy, że trzonek jest już na samym końcu, to możemy go po prostu ręcznie wciągnąć. Jak wkręcamy trzonek w imadło, to staramy się złapać jego jak najwyższą powierzchnię. Wtedy minimalizujemy uszkodzenia w postaci wgnieceń. Siekiera weszła tym razem jeszcze głębiej. Jak widać, już niewiele zostało do końca. Zadziory się żadne praktycznie już nie robią, także dobijamy ją jeszcze mocniej.
Siekiera nam wyszło kilka milimetrów poza żeleziec i tyle już praktycznie wystarczy. Tak więc teraz co zrobimy, to zdejmiemy trzonek z tego żelezca, aby wyrównać te wszystkie zadarcia i wtedy już wykończymy sobie ładnie trzonek, wyszlifujemy go, zaimpregnujemy. Ostatni raz nabijemy siekierę, dobijemy odpowiedni klin, no i będziemy ją testować. Teraz ostatni raz zbieramy tutaj nadmiar, tak żeby żeleziec nam nie rozupał tego trzonka. Teraz wyrównamy sobie to szlifierką taśmową. Jeszcze jedna kwestia, całą tą ostrą krawędź tutaj z tyłu też lekko spiłujemy, po to, że gdy będziemy przesuwać rękę do góry w celu podniesienia siekiery, nie będzie ona nam się wcinać w dłoń. Voilà, trzonek mamy gotowy. Teraz wystarczy go trochę głębiej naciąć i będziemy osadzać tą siekierę na nim. Nadszedł czas na wykonanie klina. Klin oczywiście musi wypełniać całe ucho, także ten kawałek będzie idealny. Nawet jest trochę za długi. Pora nałożyć sobie ołówek. Voilà. Tak jak widać, klin wejdzie nam mniej więcej na tą głębokość, czyli do miejsca tego zdarcia tutaj. Zaznaczamy sobie tą głębokość na trzonku. Tak, oczywiście mniej więcej. Nie jest to jakaś precyzyjna praca. Ja tą głębokość muszę wyciągnąć to wcięcie, czyli tak na 2-3 cm na oko. Voilà. Tak, impregnujemy teraz część, na którą będzie wchodził żeleziec, bo później oczywiście nie będziemy mieć do niej dostępu. Mógłbym to zrobić olejem lnianym, ale nie chcę, żeby on wszedł mi w te wcięcia, ponieważ tam będę chciał nalać trochę kleju wikolowego, który zabezpieczy ładnie kliny.
Ok, to mamy gotowe. Pora nabić żelazec jeszcze raz. Dobić go klinami. Siekiera będzie już prawie gotowa do używania. Do pewności dobiję kilka razy lekko młotkiem. Voilà. Siekiera weszła nawet głębiej niż ostatnio. Cały ten rand będę musiał ściąć nożem, ale teraz zajmiemy się wbiciem klinów. Zapomniałem o jednej ważnej sprawie, mianowicie tu jest taka szpara, którą trzeba wypełnić, bo ona przechodzi na wylot. Gdybym tutaj wbił teraz klin, no to rozłupałby mi trzonek w tą stronę, także musimy ten brak uzupełnić. Wyszlifuję teraz tutaj taki półokrągły klin i najpierw go tu wkleję, a potem dobiję resztę klinów. Kształt tego klina, który w przekroju ma być półokrągły, dużo łatwiej będzie mi zrobić na szlifierce taśmowej. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Spróbujemy go zaraz bić. Najpierw delikatnie, a potem coraz głębiej. Najpierw delikatnie, żeby zobaczyć, czy jest dobrze dopasowany. Jeśli tak, to potem go nasmarujemy klejem i wbijemy już na siłę do końca. Ok, wchodzi ciasno. Jest dobrze dopasowany. Także smarujemy klejem, dobijamy do samego końca. Trochę go wycieknie przez tą szpaję prawdopodobnie na dół, ale to wytrzemy zanim on zastygnie, także nie ma żadnego problemu. Zbijamy delikatnie, żeby go nie rozłupać. Możemy do pobijania użyć kawałka drewna, żeby równo rozkładać siłę uderzenia. Może jeszcze powinienem zabrać tutaj krawędzie tego klina, ponieważ cisnął on nam tutaj wcięcie zbyt mocno i teraz tutaj nie będziemy w stanie wstawić naszego mniejszego klina, ten trzonek rozszerzyć. Także będę musiał jakoś delikatnie ten klin teraz wyciągnąć, co może nie być takie łatwe, bo szedł już dość głęboko. Taki mam pomysł, żeby ten klin złapać żabką, znaczy się szczypcami morsa. Ok, ubijając te szczypce przy użyciu młotka i kawałka pręta, delikatnie ten klin wybić kawałek za kawałeczkiem. Ok, teraz jestem w stanie go wyciągnąć. Poszło. Jak widać, tutaj z drugiej strony szparka jest bardzo mała, a więc nie dość, że ten klin musi być oszlifowany tutaj na całej szerokości, to także na całej długości musi się zwężać. Tak więc wracamy do szlifowania klina. Żeby utrudnić zamknięcie się tej szczeliny, zacznę wbijać kilka klinów na raz, włącznie z tym klinem, nazwijmy go tylnym. Ten klin będzie tutaj. Będzie z przodu.
Delikatnie go wybijamy, żeby się po prostu tam trzymał. Teraz ten klin poprzeczny. Wbijamy je trochę głębiej, dzięki temu w miejscu łączenia będą grubsze i nie złamią się tak łatwo. Teraz jest ryzyko, że gdybym jeden zaczął dobijać mocniej, to złamałby ten drugi. Jednocześnie ten klin musimy trochę skrócić. Zrobiłem go. Jednocześnie ten klin będziemy musieli trochę skrócić, jest za szeroki, ponieważ zapomniałem o tej wartości tutaj. Także tak na około 5 mm go sobie skrócę. Dobra, ten mały klin wbiję na koniec. Z racji zgrubienia tego środkowego poprzecznego nie ma możliwości teraz zbicia go równo. Smarujemy trochę. Ile wejdzie, tyle wejdzie. Na dole już nie ma takiej szpary, także tam trzynek na pewno nie będzie luźny. A u góry go zabijemy tymi klinami. Staramy się to robić w miarę delikatnie, żeby tych klinów nie połamać. Tak więc raczej używamy wielu delikatnych uderzeń, aniżeli niewielu mocnych. Rozszczepienie, jakie już uzyskaliśmy w zupełności, myślę, że wystarcza do zaklinowania tej siekiery, także mając to na uwadze, możemy trochę mocniej pobijać te kliny i gdy się zaczną łamać, to je po prostu zetniemy na płasko. Przykręcamy siekierę trochę mocniej, mam wrażenie, że mi się luzuje. Klin zaczynają się łamać. Żeby nam było wygodniej, ten ostatni mały dobit zetniemy to na płasko. Wycieram nadmiar kleju. Tyle, ile tu dam radę. Teraz nie robimy tego precyzyjnie, potem to i tak oszlifujemy. To tak z grubsza. Szlifierkę kątową pod ręką, także możemy to wyrównać trochę.
I w tą szparkę wbijemy ten ostatni klin. Może go tu jeszcze zeszlifuję trochę, żeby nie był taki gruby. Wtedy będę miał pewność, że głębiej wejdzie. Nakładamy odrobinę kleju. I wbijamy bardzo delikatnie. Teraz w miejscu łączenia jest bardzo gruby, także spróbujemy go dobić przy użyciu większej siły i zobaczymy, co się stanie. Jedno uderzenie sprawdzam tutaj, jak bardzo rozprężył to drewno, jest nieźle. Drugie uderzenie i wszedł już na całą swoją, nazwijmy to, grubość, także głębiej po prostu nie ma sensu już go wbijać. Wycieramy tutaj nadmiar kleju. Przycinamy go, oszlifujemy całość i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Odetniemy po obwodzie teraz kawałeczki drewna, które odstają, żeby to lepiej wyglądało. Tak ten trzonek wygląda z góry. Stąd też zaklinował się bardzo ładnie. Także teraz nasączymy górę olejem i cały trzonek oszlifujemy, a potem go zaimpregnujemy. Przy użyciu takiego zajechanego dłuta zetnę tutaj nadmiar tego drewna. Przy użyciu szlifierki taśmowej z grubsza go tutaj oszlifuję. W niektórym miejscu, na przykład blisko, że jest coś dochodząc ręcznie. No i tak z całym trzonkiem. Teraz smarujemy trzonek olejem lnianym, żeby zaimpregnować. Teraz poczekamy trochę czasu, aż olej wsiąknie. Zbierzemy nadmiar kawałkiem szmatki i siekiera będzie gotowa. Tak oto prezentuje się ta siekiera na trzonku o długości 90 cm, wykonanym z buka. W części drugiej zaprezentuję Państwu zdolności rozłupujące tej siekiery.